Pierwsza wojna światowa dobiegła końca, a Europa Środkowo-Wschodnia pogrążona jest w walce o terytorium nowo powstałych państw. Cofamy się w czasie do burzliwego okresu międzywojennego, by przyjrzeć się idei, która do dziś jest bardzo ambitnym, lecz kontrowersyjnym pomysłem – Międzymorze. Czym było Międzymorze? Marzeniem o potężnym bloku państw między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym? A może utopijną wizją bez szans na realizację? W tym odcinku prześledzimy historię tego ambitnego projektu od jego korzeni przez burzliwe losy w XX wieku aż po współczesne debaty. Zastanowimy się, dlaczego Międzymorze ostatecznie nie powstało, jakie czynniki zadecydowały o jego upadku i co by było, gdyby jednak się nie udało. Jak potoczyłaby się historia Europy? Czy byłoby to imperium, czy raczej luźny związek państw? I co z trudną, często tragiczną historią regionu? W takim razie zapraszam Was w fascynującą podróż w czasie, w której spróbujemy odpowiedzieć na te pytania i zrozumieć, czym naprawdę było Międzymorze. Wizją, iluzją, czy może straconą szansą? Idea Międzymorza nie była bynajmniej nowa. Jej korzenie sięgają wieków wstecz, do czasów Unii Polsko-Litewskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ten wielonarodowy organizm, choć zmagający się z licznymi problemami wewnętrznymi, przez długi czas stanowił potęgę w regionie i przykład pokojowego współistnienia różnych narodów. To właśnie doświadczenie z Rzeczpospolitej stało się inspiracją dla późniejszych koncepcji federacyjnych. Jednak to Józef Piłsudski, wybitny polski polityk i mąż stanu, nadał idei Międzymorza nowoczesny wymiar. W burzliwym okresie po I wojnie światowej, w obliczu odrodzenia się Polski i powstania nowych państw w regionie, Piłsudski dostrzegł szansę na stworzenie silnego bloku, który mógłby stanowić przeciwwagę dla imperialnych ambicji Rosji oraz Niemiec. Piłsudski wierzył, że tylko silny i zjednoczony region może skutecznie oprzeć się zewnętrznym zagrożeniom i zapewnić sobie stabilny rozwój. Jego wizja Międzymorza opierała się na kilku kluczowych założeniach, którymi były: bezpieczeństwo, stworzenie wspólnego systemu obrony przed agresją zewnętrzną, współpraca polityczna, koordynacja polityki zagranicznej i rozwiązywanie sporów drogą dyplomatyczną, współpraca gospodarcza, rozwój handlu, infrastruktury i wymiany gospodarczej między państwami regionu, współpraca kulturalna, promowanie wspólnego dziedzictwa i tożsamości regionu. W skład Międzymorza według różnych koncepcji miały wchodzić państwa położone między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Była to wizja ambitna i trudna do zrealizowania, ale w ówczesnej sytuacji geopolitycznej wydawała się wielu politykom i intelektualistom jedyną drogą do zapewnienia trwałego pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Po zakończeniu I wojny światowej mapa Europy uległa znacznym zmianom. Powstało wiele nowych państw, w tym odrodzona Polska, Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli późniejsza Jugosławia, Litwa, Łotwa i Estonia. Był to czas wielkich nadziei, ale i ogromnych wyzwań. Nowe państwa borykały się z problemami gospodarczymi, społecznymi i etnicznymi, a nad Europą wciąż wisiało widmo konfliktów. Józef Piłsudski, świadomy zagrożeń, jakie niosła ze sobą niestabilna sytuacja w regionie, z determinacją dążył do realizacji idei Międzymorza. Uważał, że tylko silny blok państw Europy Środkowo-Wschodniej może skutecznie przeciwstawić się ekspansjom sąsiadów, zwłaszcza Rosji Radzieckiej i Niemiec. Kluczowym momentem w próbach budowy Międzymorza była wojna polsko-bolszewicka w latach 1919-1921. Zwycięstwo Polski w tej wojnie uchroniło Europę przed rewolucją komunistyczną i stworzyło szansę na realizację planów Piłsudskiego. W tym okresie Piłsudski zawarł sojusz z Symonem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, widząc w niepodległej Ukrainie ważny element przyszłego Międzymorza. Niestety, mimo początkowych sukcesów, wspólna ofensywa polsko-ukraińska na Kijów zakończyła się niepowodzeniem. Realizacji idei Międzymorza stanęło na drodze wiele przeszkód. Jedną z najważniejszych były spory terytorialne i konflikty etniczne, które dzieliły państwa regionu. Polska miała napięte stosunki z Litwą, chodzi tutaj o spór o Wilno, Czechosłowacją, spór o Zaolzie i częścią Ukrainy.
Również różnice interesów politycznych i gospodarczych utrudniały budowę trwałego sojuszu. Poszczególne państwa kierowały się swoimi partykularnymi celami i nie zawsze były skłonne do kompromisów. Nie bez znaczenia był również negatywny stosunek mocarstw zachodnich, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii, które obawiały się powstania silnego bloku w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo Związek Radziecki, dążąc do odbudowy swojej strefy wpływów, aktywnie przeciwdziałał wszelkim próbom integracji regionu. W efekcie, mimo wielu wysiłków i starań, idea Międzymorza w okresie międzywojennym nie doczekała się realizacji. Była to wizja ambitna, ale w ówczesnych warunkach geopolitycznych niezwykle trudna do zrealizowania. Ostatecznym ciosem dla koncepcji Międzymorza był wybuch II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany w sierpniu 1939 roku, przypieczętował los regionu, dzieląc go na strefy wpływów Niemiec i Związku Radzieckiego. Państwa, które miały tworzyć Międzymorze, znalazły się pod okupacją dwóch totalitarnych reżimów. II wojna światowa przyniosła niewyobrażalne cierpienie i zniszczenie. Miliony ludzi straciły życie, a mapa Europy ponownie uległa radykalnym zmianom. Po wojnie, w wyniku ustaleń konferencji w Jałcie i w Poczdamie, Europa Środkowo-Wschodnia znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, a idea Międzymorza na długie lata odeszła w zapomnienie. Ale co by było, gdyby Międzymorze jednak powstało? Jak potoczyłyby się losy Europy? To pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale warto się nad nim zastanowić. Dlatego przedstawię kilka ważnych skutków i przytoczę ważne wydarzenia historyczne. Silniejsza pozycja wobec Niemiec i Związku Radzieckiego. Zjednoczone państwa Międzymorza, dysponując większym potencjałem militarnym i gospodarczym, mogłyby stanowić poważniejszą przeszkodę dla ekspansji zarówno Niemiec, jak i Związku Radzieckiego. Być może udałoby się opóźnić wybuch wojny lub wpłynąć na jej przebieg. Mniejsza skala zniszczeń. Silniejsze państwa Międzymorza mogłyby skuteczniej bronić się przed okupacją, co mogłoby ograniczyć skalę zniszczeń i ofiar. Współpraca gospodarcza i rozwój. Wspólny rynek i koordynacja polityki gospodarczej mogłaby przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarczego regionu. A jak mogłyby wyglądać konflikty oraz okresy w historii? II wojna światowa. Międzymorze miałoby dwie drogi. Albo pójść w stronę osi i zawrzeć sojusz z Niemcami, lub dołączyć do aliantów i zawrzeć sojusz z Wielką Brytanią i Francją. Byłby to ogromny sojusznik dla obu z tych stron i na pewno zmieniłby losy tej wojny. Międzymorze prawdopodobnie dołączyłoby po stronie aliantów, co mogłoby umocnić defensywę i zakończyć wojnę o wiele wcześniej. Zimna wojna. Do zimnej wojny mogłoby nie dojść, chyba że Niemcy przejmą Międzymorze, a potem Związek Radziecki odbije je od osi. Żelazna kurtyna zmieniłaby lekko swoją granicę oraz całkiem możliwe, że mieszkańcy Międzymorza okażą się zbyt silni do podporządkowania przez Związek Radziecki, dzięki czemu Międzymorze wyszłoby z Paktu Warszawskiego o wiele wcześniej. Oczywiście, są to tylko spekulacje. Nie wiemy, jak dokładnie potoczyłyby się losy Europy, gdyby Międzymorze powstało. Jednak warto pamiętać, że historia jest zdeterminowana i istnieją różne możliwości rozwoju wydarzeń. Chociaż koncepcja Międzymorza w pierwotnym kształcie nie została zrealizowana, to idea współpracy regionalnej wciąż pozostaje aktualna. Dowodem na to jest m.in. inicjatywa Trójmorza. Upadek Związku Radzieckiego i przemiany polityczne w Europie po 1989 roku otworzyły nowy rozdział w historii regionu. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały niepodległość i stanęły przed nowymi wyzwaniami. W tym kontekście idea Międzymorza powróciła do debaty publicznej. Czym więc jest Trójmorze? Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy 12 państw Unii Europejskiej położonych między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Austrii, Bułgarii, Słowacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Pierwsze spotkanie tej inicjatywy miało miejsce 29 września 2015 roku w Nowym Jorku. Na ekranie widzicie teraz porównanie Międzymorza i Trójmorza. Idea Trójmorza, mimo że czasem jest łączona z ideą Międzymorza, różni się od koncepcji forsowanej przez polską dyplomację w okresie międzywojennym. Choć inicjatywa Trójmorza nie jest bezpośrednią kontynuacją idei Międzymorza,
to łączy je wspólny mianownik. Dążenie do wzmocnienia pozycji i współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Trójmorze koncentruje się przede wszystkim na współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu i jego integracji z resztą Unii Europejskiej. Inicjatywa Trójmorza to również ważny krok w kierunku budowania silniejszego i bardziej zintegrowanego regionu. Pokazuje, że idea współpracy regionalnej, choć w zmienionej formie, wciąż jest żywa i ma realne szanse na realizację. Historia Międzymorza natomiast uczy nas, jak ważne jest budowanie mostów porozumienia i współpracy między narodami. Pokazuje również, jak trudne jest to zadanie w obliczu konfliktów, różnic interesów i zewnętrznych nacisków. Jednak idea silnego i zjednoczonego regionu Europy Środkowo-Wschodniej wciąż pozostaje aktualna i stanowi ważny element debaty publicznej. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli jesteście zainteresowani historią Międzymorza, zachęcam Was do dalszego zgłębiania tego fascynującego tematu w komentarzach. Na ekranie wyświetlają się wspierający, którym bardzo dziękuję za wspieranie mojego kanału. Szczególnie Milita Moku i Marce za wspieranie przez ponad 14 miesięcy. Pokazuję Wam również ostatnich 5 subskrybentów mojego kanału. Jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, to zapraszam Was do subskrypcji. Polecam również zostawić łapkę w górę, ponieważ na 50 łapek w górę zrobimy kolejny materiał o 20-leciu międzywojennym. A więc to było na tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, a my widzimy się w następnym materiale. Cześć!